Już wkrótce przypada wspomnienie świętego Jana Pawła II. Z tej racji w dzisiejszym Kościele Męsko-Katolickim prezentujemy wspólnotę, jaką jest zakon rycerski świętego Jana Pawła II. Dzięki życzliwości rycerzy przedstawiamy film opowiadający o ich powstaniu, działalności i charyzmacie. Życzymy Wam miłego oglądania, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, polubcie nas na Facebooku, śledźcie nas na Instagramie. Zapraszamy także do odwiedzenia mediów związanych z rycerzami świętego Jana Pawła II. Dobrego oglądania. Idea w ogóle jest stara jak świat i rzeczywiście chodzi o to, żeby mężczyźni się skupili przy jednym facecie, który nazywa się Jezus Chrystus i żeby poszli za nim, żeby nie chodzili za byle kim. I to był pewien pomysł, który jest taki bardzo naturalny i który rzeczywiście nas skupił. Skupił kilku mężczyzn z Warszawy i z Warmii w roku 2011, na samym początku, w styczniu tego roku, żeby po prostu się spotykać i stworzyć coś fajnego dla mężczyzn, żeby ta droga za Jezusem Chrystusem była atrakcyjna. I wtedy przyszedł nam z pomocą Benedykt XVI, który w styczniu 2011 ogłosił datę beatyfikacji Jana Pawła II i pokazał, że istnieje taki ktoś, kto nam może tą drogę pójścia za Jezusem Chrystusem przez nasze życie ułatwić. Dokładnie wtedy, kiedy my się żeśmy nad tym zastanawiali, kto ma być naszym patronem. I to był absolutny strzał w dziesiątkę. Nasz arcybiskup, którym się konsultowaliśmy, Henryk Hozer, tak się z nas śmiał, że do dzisiaj chyba się z nas śmieje, bo stwierdził, że u niego w Afryce Matkę Bożą to nie każdy zna, a Jana Pawła II znają wszyscy. Zawsze Jan Paweł II mnie pociągał jako kapłan, jako papież. To był bardzo wielki człowiek i cieszę się, że mogę świadczyć o nim. My słyniemy z tego, jako rycerze Jana Pawła II, że jesteśmy najmłodszym zakonem rycerskim na świecie. Mamy dopiero 7 lat i rzeczywiście jesteśmy 900 lat młodsi od najstarszego zakonu rycerskiego na świecie, od zakonu maltańskiego. Myślę, że taki zakon przez to świadectwo dobroci będzie mógł nawracać ludzi po prostu, zmieniać ich na lepsze. Taką mam wizję, że to przez nasze świadectwo ktoś stanie się lepszym, albo zapali mu się taka lampka, że musi coś zmienić w swoim życiu. W drodze życiowej gdzieś tam się pogubiłem trochę, odszedłem od wiary i właśnie 5 lat temu przeżyłem takie nawrócenie bardzo głęboko. Chodziłem do kościoła, normalnie przyjmowałem sakramenty, ale gdzieś tam była potrzeba, żeby pójść właśnie ten krok dalej. Mieliśmy taką grupę, która chciałaby bardziej zacząć przeżywać wiarę. No i przypadkiem właśnie w necie, poszukując jakiegoś takiego natchnienia, bo może byśmy własne bractwo zrobili, natknąłem się na rycerzy. No i postanowiłem dotrzeć do nich. Dla mnie osobiście zakon daje mi możliwość rozwoju duchowego i rozwoju osobistego, ponieważ dzięki zakonowi mogę być lepszym mężczyzną, lepszym trenerem, lepszym sportowcem, lepszym mężem dla swojej żony. Kiedy widzisz ich świadectwo wiary, to sam się umacniasz. Szatan walczy, robi wszystko, żeby cię odciągnąć, żebyś miał wątpliwości. Cały czas. Czasami człowiek się podaje tym wątpliwościom, ale kiedy widzisz obok klęczącego faceta, który nie pęka, sam czujesz się silniejszy. Zakon jest dla praktykujących katolików. Trzeba mieć 3 cechy. Po pierwsze, trzeba być mężczyzną, po drugie, trzeba mieć chrzest i inne sakramenty, w zależności od wieku, i po trzecie, trzeba praktykować te sakramenty. I to są te warunki. Wydawało się nam na początku, że one są bardzo proste, a okazuje się, że dzisiaj jest bardzo trudno. Dla wielu mężczyzn te warunki są bardzo trudne do spełnienia i rzeczywiście jest to pewien jakiś taki znak czasu, że gdzieś Kościół jakby wiele owieczek pogubił. Zakon jest narzędziem do przywrócenia katolickich mężczyzn w Polsce Kościołowi.
To znaczy chciałbym, żeby zakon był miejscem i takim świadectwem, które będzie umacniało polskokatolickich mężczyzn, że widząc nas, widząc naszą wiarę, a jednocześnie widząc naszą normalność, że my nie zbaczamy w którąś stronę. Po prostu żyjemy normalnie, żyjemy z Bogiem, żeby oni się też umacniali, że po prostu widzieli, że to jest męskie. Dzisiaj to jest tak rzadki widok, a tak potrzebny. Żeby mężczyzna, silny facet był pokorny wobec Boga Stwórcy i wtedy dostanie tą prawdziwą męską siłę. Dzisiaj jest straszny kryzys mężczyzny jako takiego lidera, jako kogoś, który by sam chciał poprowadzić swoją rodzinę do Pana Boga, który by chciał oddziaływać na innych ludzi. Nazywamy to swoistą teologią miętkiego siusiaka. My chcemy, że tak powiem, pójść za ideą twardego siusiaka, który miał być twardy, ciągle gotowy do akcji i nie skupiony na sobie po prostu. I to jest coś, co bardzo żartobliwie, ale jednak nam towarzyszy. Że gdzieś i utwardzenie się tego mężczyzny w zasadzie uważamy, że jest bardzo trudne wśród kobiet. On się po prostu będzie rozmiękczał, jeżeli będzie obstawiony przez kobiety. Widzimy wiele wspólnot, w których są takie rozproszenia, że rzeczywiście naturalną kondycją mężczyzny jest rozglądanie się za kobietą. Także w grupach religijnych my chcieliśmy skupić się na Panu Bogu. I to jest pierwsza rzecz, która nam pasowała i pasowała także naszym żonom, które mają gdzieś tam minimum jakiejkolwiek pewności, że nie uganiamy się za innymi kobietami. Ale tak bardziej serio już rzecz ujmując, rzeczywiście chcieliśmy formować się na kształt pewnej męskiej przyjaźni. To znaczy uważamy, że drugi mężczyzna jest po prostu pewnym lustrem i potrafi powiedzieć, co widać jakby w nas i co z nas bije, czego my sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. Dlatego to jest męska wspólnota. Taka jest reguła, że są tylko rycerze, natomiast nasze żony są bratowymi, czyli jest to już forma takiego związku jakby rodzinnego prawie i w tym momencie spotykamy się bardzo często razem, imieniny, urodziny, pikniki integracyjne różnego rodzaju, także to zaczyna bardzo mocno kwitnąć i dziewczyny między sobą się już coraz lepiej znają, przyjaźnią się. Moje dzieci uwielbiają, kiedy uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach rycerskich, piknikach, jakichś naszych zjazdach. Do moich braci rycerzy mówią per wujku i łączą nas też wzajemne kontakty rodzinne. To znaczy my poza zakładem też się spotykamy, nasze dzieci się znają, nasze żony się znają, się przyjaźnią. Także myślę, że zakon z rodziną się po prostu bardzo dobrze przenika tak naprawdę. Moja żona została bratową roku, która bardzo mnie wspiera w ogóle w tym działaniu. Tak samo i mój syn próbuje już też zakładać mucet i iść w moje ślady, czyli wstąpić do tego zakonu, jak będzie, zobaczymy. Córka jest szczęśliwa, myślę, że może się pochwalić takim ojcem. Wiadomo, zdarzają się różnego rodzaju śmieszne sytuacje, kiedy ojciec nazywa nasz zakon krzyżakami, tego typu słownictwa, ale ja to tam biorę jakby na klatę. Syn ma 17 lat, córka 22 i oni obserwując mnie powiedzieli mi, że ja się bardzo zmieniłem. A zmieniłem się na dobre, jak gdyby, co wydawało mi się niemożliwe, bo ja byłem zawsze idealny, po prostu tak. A jednak okazało się, że można lepiej, można więcej i można świadomiej. Też i znajomi patrzą na to, też moi zawodnicy, że trener nie jest takim nudnym, zwykłym katolem, który tylko kościół, różaniec, na kolanach i tak dalej, ochorowy beret, ale widzą, że mam w tym wszystkim pasję i zaangażowanie. Jestem szefem zarządzania kryzysowego w powiecie, w którym mieszkam
I tutaj czasami występując również właśnie jako rycerz w czasie oficjalnych uroczystości, no, stykam się z ludźmi, którymi na co dzień współpracuję, z komendantem policji, z komendantem straży. Przyjmują to jako kogoś normalnego, jako kogoś mundurowego również, także z tej strony nigdy żadnych takich nie miałem docinków, że za bardzo chrześcijański, czy za bardzo katolicki człowiek, czy kościółkowy. Już legendą obrósł nasz klerykalizm. To znaczy, jesteśmy absolutnie podporządkowani klerowi katolickiemu i księżom, więc wydaje się, że nie powinni mieć z nami problemu, wręcz przeciwnie. Chcemy, że tak powiem, im jedynie pomagać, a nie szkodzić. I rzeczywiście w naszych regułach jest bardzo wyraźnie powiedziane, że ksiądz jest dla nas najwyższym przełożonym, to znaczy wyższy niż każdy inny wyższy rycerz, wyższy rangą, to jednak osoba duchowna. Uważamy, że jest specjalnie przygotowana do tego, żeby nas prowadzić. Taka praca właśnie u podstaw, jeżeli chodzi o chorągiew i współpraca z Kościołem, to polega na tym, że uczestniczymy w uroczystościach kościelnych, występujemy bardzo często w zasadzie jako służba liturgiczna. Jesteśmy tak naprawdę taką strażą przyboczną księdza proboszcza, gdzie wie, że na przykład księża są w konfesjonałach i coś trzeba ważnego zrobić, to zawsze rycerz stoi po stronie właśnie do pomocy, do posługi, czy to poprzez jakieś posługiwanie do mszy świętej, typu czytanie czytań, śpiewanie psalmów. Mamy też braci, którzy bardzo ładnie śpiewają te psalmy, czy na przykład zwykłe pójście z tacą, tak? My unikamy tego, aby bracia głosili Słowo Boże, w sensie jakichś homilii albo innych wypowiedzi o charakterze teologicznym. Uważamy, że jeżeli ktoś chce to robić, to powinien zostać księdzem po prostu i powinien żyć tym, co głosi. A my żyjemy w rodzinach i żyjemy w świecie, więc my możemy dać jedynie nasze świadectwo, jeżeli będzie to dawane najlepiej pod nadzorem jakiejś osoby duchownej, która jest po prostu kompetentna. Uważamy, że księża tworzą coś na kształt armii zawodowej i naszych oficerów zawodowych, a my jesteśmy prostym, pospolitym ruszeniem. Zaprosiłem swojego księdza proboszcza do mojego domu, by go poświęcił, bo kupiłem go niedawno. I przedstawiłem mu się jako rycerza Jana Pawła II i organizacja była mu znana, a nawet się ucieszył, że ktoś taki jest w parafii i stwierdził, że na pewno zrobimy coś w tym kierunku, żeby powstał oddział zakonny, czyli chorągiew zakonu w tej parafii. Generalnie no my tworzymy chorągiew jako parafianie, czyli jako ludzie, którzy tworzą i uczęszczają do tego samego kościoła. Rzeczywiście cała istota organizacji zakonu rycerzy Jana Pawła II polega na hierarchii. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mężczyzna powinien żyć w dyscyplinie, powinien mieć jakieś ramy i ta hierarchia tą dyscyplinę zakłada pewne podporządkowanie. To jest pierwszy jakby element. A drugi element to musi mieć jakąś ścieżkę kariery i ścieżkę rozwoju, to znaczy musi się piąć po szczeblach tej hierarchii, w swojej chorągwi, która jest na poziomie parafii, w swojej komandorii, która jest na poziomie diecezji, czy w prowincji, która jest na poziomie całego kraju, czy w całym już zakonie o zasięgu, mamy nadzieję, że niedługo światowym, czyli w tak zwanym generalacie. Ta praca na tym najniższym szczeblu chorągwi jest najprzyjemniejsza w zakonie. Znaczy, kiedy możemy coś robić wspólnie z braćmi, jest naprawdę coś wspaniałego. I bo widzimy tak naprawdę jej efekty od razu. Kiedy się działa na poziomie generalatu, to jest taka praca administracyjna. Tam na dole jest praca taka rzeczywista, chyba najbardziej potrzebna. Wraz z braćmi rycerzami jeszcze tamte 2 lata temu uczestniczyliśmy w jakichś tam działaniach przy Centrum Zdrowia Dziecka. To były działania na zasadzie fizycznej pracy przy remontach izolatek dla dzieci, ale też na zasadzie ekonomicznej, to znaczy kupowaliśmy na przykład, zbieraliśmy pieniądze na łóżka polowe dla rodziców, którzy przyjeżdżają swoich dzieci z daleka do Centrum Zdrowia Dziecka. I takich akcji jest mnóstwo. Przez te wszystkie lata na pewno zbierało się ich bardzo dużo, ale to nie jest tak, że my ich szukamy. Po prostu one się pojawiają i my wtedy wychodzimy im naprzeciw i realizujemy
tą pomoc. Zwróciło się do nas hospicjum dla dzieci, aby po prostu dla nich zbierać pieniądze. Była to prosta rzecz. Niektórzy uważają, że no, nie wypada, albo jest to jakieś takie nie do końca dobre, żeby zbierać pieniądze. My żeśmy postanowili jednak to w czasie niedziel wyznaczonych zbierać pieniądze i przekazywaliśmy im i przekazujemy do tej pory. Także to najprostsza rzecz jest. Uważam, że takie drobne gesty, tak? Kupienie komuś zupy czy butelkę wody, porozmawianie z kimś, zaproponowanie, że się za tą osobę ktoś pomodli. Małe rzeczy, a cieszą. Staramy się przede wszystkim też i pomagać sobie wzajemnie. Najpierw, żeby właśnie pokazać, że można wyjść na szersze wody, staramy się pokazać braciom nawzajem, że sobie też możemy pomagać. Braciom, którzy są w potrzebie, którzy mają kłopoty ze zdrowiem, z pracą. Czasami są to pilne intencje modlitewne, kiedy ktoś z naszych bliskich, nie wiem, trafi do szpitala albo coś się dzieje innego, niedobrego. Wówczas nawet posługujemy się wiadomością SMS, która trafia na raz do 400 braci, którzy po prostu wiedzą, że w tym momencie wszyscy musimy się skupić na tej modlitwie, wspierać się w tym. I naprawdę widzę cuda, jakie za przyczyną tej modlitwy się dzieją. Widziałem je wielokrotnie. Jest mi bardzo po drodze z tymi ludźmi, którym mogę czasami pomóc przez zwykłą rozmowę. Że się z nimi spotykamy, że się razem modlimy, że świadczymy o tym, że mężczyźni nie odchodzą jeszcze od Kościoła tak do końca, tylko że chcą w nim być, chcą w nim trwać i chcą pomagać poprzez pracę głównie nad sobą, nad swoimi słabościami, których na pewno mamy bardzo dużo. I myślę, że to są takie te wartości dodane, że ja trochę inaczej patrzę już na niektóre sprawy rodzinne, wiary i robię to z dziką radością, bym powiedział to. Bycie w zakonie rycerza Jana Pawła II dla mężczyzny jest wielkim wsparciem duchowym, bo kiedy jesteś sam, masz wątpliwości. Kiedy widzisz, że modlą się z tobą inni mężczyźni, kiedy widzisz ich wiarę, czujesz się umocniony. My dzielimy świat mężczyzn na rycerzy i na kandydatów. Każdy mężczyzna jest dla nas kandydatem z zakonu. Każdego właściwie, kogo spotkam, w kółko zagaduję o rycerstwo, o to, czy by nie chciał do nas dołączyć dany mężczyzna. Wielu moich braci robi bardzo podobnie. Także my właściwie tym staramy się żyć. Dla nas jest to taka frajda i taka świetna zabawa i super organizacja, że po prostu zachęcamy wszystkich. Wiele osób myśli, że Kościół to są moherowe berety, to są ludzie, którzy na kolanach muszą chodzić do Częstochowy. My tutaj właśnie w zakonie jesteśmy przykładem facetów, którzy mamy swoje pasje, swoje zajęcia, wykształcenia kierunkowe. Jesteśmy mężami, kochamy swoje żony, kochamy dzieci swoje i staramy się właśnie rozwijać na płaszczyźnie też duchowej. Zakon rycerski i to słowo, cały ten przymiotnik rycerski to jest właśnie taki synonim tej męskości, tego etosu, który gdzieś tam się tlił właśnie zawsze we mnie, że chciałbym postępować tak jak ten rycerz, no i honorowo zachowywać się w stosunku do ludzi. Ci mężczyźni, którzy uczestniczą w zakonie rycerzy Jana Pawła II, to są po prostu porządni faceci. Jest to dla mnie nobilitacja, że jestem wśród takich ludzi. I teraz jak to analizuję, to warto było dla tych ludzi, dla samych ludzi, dla Poznania wstąpić w szeregi tego zakonu. Bycie rycerzem przede wszystkim daje ogromną radość. Ja po prostu jak wstaję rano, to się cieszę. I zupełnie nie wiem dlaczego tak naprawdę ta radość jest. Autentycznie cieszę się, że żyję. Więc mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwy. Czy w jaki sposób, to jest nie wiem. Po prostu wystarczy popatrzeć na moich braci i dają mi tyle pozytywnej energii i tyle radości, że nie jestem sam.
że nie jestem jedynym takim wariatem, który po prostu chce chodzić w mantulli i ubierać się dosyć dziwnie, bo mamy w sobie taką niezwykły entuzjazm. Jan Paweł II był entuzjastą życia i ja uważam, że mi się to w jakimś stopniu udziela. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to jest we mnie, ja to czuję w sobie, że to jest we mnie bardzo mocno teraz już. Coraz mocniej siedzi.